Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będzie o optymizmie i radości życia, bo optymistą warto być i cieszyć się życiem. Sądzę, że przynajmniej warto być umiarkowanym optymistą, bo pesymizm się kompletnie nie opłaca i widzenie wszystkiego w czarnych barwach jest po prostu czarne i nieprzydatne. I mam nadzieję, że tym zachęcającym wstępem zachęcam Was, zachęcająco do udziału w naszej dzisiejszej audycji. W związku z powyższym zapraszam Was najcieplej, najweselej, najradośniej do obejrzenia i wysłuchania tego, co Wam na dzisiaj przygotowałem. W związku z tym, rzecz jasna, udostępniam ekran. No tak, to był taki wstęp, kochani. Oczywiście ja nie jestem satyrykiem jakimś tam. Już słuchajcie, pokaz slajdów od początku i tak dalej, więc, ale bardzo lubię w ogóle kabarety, lubię się śmiać, lubię żartować, lubię się wygłupiać, więc ten ponurowaty taki wstęp radośnie, bo ma być miło, jak w kabarecie Moralnego Niepokoju. Więc uwielbiam zwłaszcza satyrę, po prostu taką bardzo prześmiewczą, trochę ponurowatą i tak dalej. Ale przejdźmy do rzeczy, bo naprawdę optymistą warto być. A więc pojawia się nasza rodzinna strefa zdrowia i w ramach tej rodzinnej strefy zdrowia kilka słów na temat dzisiaj właśnie optymizmu. Dlaczego optymizm i radość życia? No i spójrzcie, jak piękna jest cudowna przyroda, jak te pączki, teraz mamy wiosnę, akurat marzec, w marcu, na początku kwietnia nagrywam tą audycję, akurat dzisiaj jest 1 kwietnia jeszcze, prima aprilis, tak niechcący udało mi się bardzo optymistycznie Was zachęcić do tej audycji. A więc dlaczego optymizm i radość życia? Posłuchajcie, taka moja naczelna zasada, którą oczywiście podejrzałem od innych, sam tutaj niczego nie wymyśliłem. Tego, czego chcę dla siebie, pragnę także dla innych. Jeżeli byśmy to, słuchajcie, realizowali w naszym życiu, to może byłoby naprawdę na ziemi całkiem fajnie, a zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy po prostu narzekaczy tak, więc oczywiście ja dzisiaj nie będę narzekał narzekaczy na tych wszystkich czarnowidzów, bo to się kompletnie nie opłaca i tak dalej. A więc to, czego chcę dla siebie, pragnę także dla innych. Jeżeli dla siebie chcę wszystkiego najlepszego, no to powinienem życzyć tego wszystkiego najlepszego również dla innych. Jeżeli dla siebie chcę zdrowia, to i dla innych zdrowia. Nie może tak być, że tylko sobie, rzepkę skrobię, a dla całej reszty ewentualnie listki albo jakiś tam ogonek z tej rzepki. I tutaj chodzi, słuchajcie, często, no przeżyłem w życiu swoje te kilkadziesiąt lat i zrozumiałem jedną rzecz, że co nam najbardziej przeszkadza w życiu? Słuchajcie, te mniej więcej 20-25 centymetrów między uszami. To jest oczywiście pewna metafora, ale uważam, że bardzo celna. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby uwolnić się od ciasnoty i stęchlizny mentalnej, żeby wyrwać się na świeże powietrze, na wielką przestrzeń. To, co służy życiu. Niedokładnie troszeczkę, próbowałem to troszeczkę zmienić. Fragment, cytat z książki Spotkać Boga w człowieku Ladislausa Borosa, więc wyrwać się z tej stęchlizny, wyjść na świeże powietrze. I dlaczego warto się cieszyć życiem? Spójrzcie, na 2 chyba pewnie, czy 3 slajdach pojawi się troszeczkę fotek. A więc zobaczcie, z czego możemy się cieszyć. Każdy element, każdą sekundę, każdą minutę, każdą godzinę, każdy moment naszego życia możemy wykorzystać do tego, żeby się cieszyć.
Wiecie nawet czym? O Jezu, dzisiaj jestem taki smutny. Cały czas mi się gęba śmiała, a dziś jest taki smutny. Fajnie! Nareszcie poznałem, co to jest smuteczek, bo do tej pory nie wiedziałem. A więc zobaczcie, z dotyku tego dłoni maleństwa można się cieszyć. Można cieszyć się uprawiając po prostu sport, mając kontakt z wodą, z powietrzem, z łomotem tego żagla tutaj na desce. Można się cieszyć we dwoje gdzieś. No tak, ale to ładnie powiedzieć. Oni są na Barbados albo na jakichś innych Kanarach, ale mnie na to nie stać. Czy pan wie, jak ludziom w Polsce jest ciężko? Którym ludziom? Proszę pana, ludzie nie mają pieniędzy. Jacy ludzie? Którzy ludzie? Są tacy, którzy mają, są tacy, nie mają. Którzy nie mają. To trzeba zastanowić się, dlaczego nie mają z drugiej strony. Można się cieszyć, no właśnie, bliskością. Dopowiedzcie całą resztę sobie po prostu sami. Co ci dwoje młodych może robić, ale z drugiej strony łatwo panu powiedzieć, jeszcze raz pokażę tych dwoje młodziaków. O, tutaj na jednym zdjęciu, na drugim, bo oni są młodzi, mogą się cieszyć życiem, a ja to już mam 60 na karku. No to cieszcie, mając 60 na karku. Jeżeli ci ta 60 jest ciężka, bo waży 150 kilo, twoja kobieta to 60, to faktycznie jest ci ciężko. Akurat ja nie mam, e, nie mam 60, jest mniej pod względem wiekowym, pod każdym innym i cieszę się życiem. Można cieszyć się z przytulenia, można cieszyć się z tego, że dotykamy czyjejś dłoni, można cieszyć się z tego, że pomagamy naszym bliskim, naszej mamie, babci, siostrze może pospacerować, że jeszcze oni są na tym świecie. Można cieszyć się tym, że możemy dać, mężczyzna może dać jakiegoś kwiatka, a dziewczyna po prostu buziaka. Tak, buziaka dziewczyna temu chłopakowi. Ten chłopak i ta dziewczyna mają swoje latka, ale to jest dziewczyna i ciągle chłopak. Ludzie, dwudziestolatkowie, ogarnijcie się czasami, bo jak czytam czasami komentarze jakieś na jakichś forach, z jakim czasami zadziwieniem, nie mówiąc, z innymi uczuciami niezbyt przyjemnymi mówicie na przykład o seksie 60 czy 70-letnich ludzi, to wiecie co, to z jednej strony śmiać mi się chce, z, z takiej, no, takiego dziwnego spojrzenia przez młodych na te tematy. Będziecie też, miejmy nadzieję, mieć nasze latka, to zobaczycie, że można się bawić mając wiele lat więcej. A więc każdą chwilę, każdy moment możemy wykorzystać do tego, żeby się cieszyć, żeby uradować nasze serce. W tej chwili ta pani cieszy się po prostu mając wnuka przy sobie, a on z kolei, że ma jeszcze babcię ukochaną. To, że możemy być razem, niekoniecznie na tych Kanarach, niekoniecznie na Barbados, czy gdzieś tam, czy w Monte Carlo, załóżmy. Możemy wyjechać na wieś, do gospodarstwa agroturystycznego, czy też na działkę zwyczajnie i cieszyć się tego, że tulipany zaczynają kwitnąć, że szczypiorek wychodzi, że tak jak u mnie akurat pod folią już pierwsze cynie pięknie powschodziły, będę miał czym zasadzić ogród. Zobaczcie, jaka satysfakcja, również dla tej dziewczyny, która mogła się kompletnie nie spodziewać, że ten bardzo starszy człowiek jeszcze jest w stanie tańczyć. Toż to dla niej jest po prostu zaskoczenie. A więc może powiemy sobie, no tak, zobaczyć Neapol i umrzeć. Umrzeć? Jeszcze śmierć zdąży przyjść. Do końca swoich dni oglądajmy co rusz nowe miasta. Cokolwiek by to nie znaczyło. Przecież to jest cudowna, wspaniała rzecz. A więc warto. I tutaj warto się również zastanowić na tym, kochani, jaką wartość przedstawia dla każdego z nas nasze życie. Jak wykorzystujemy dany nam czas. Na kwękanie, czy na też cieszenie się. A czymże tu się cieszyć? Pan kompletnie zwariował, nie wie pan, co to za życie, jak potrafi dopieprzyć. Jak potrafi życie dopieprzyć, to ja wiem i to doskonale wiem, bo przeżyłem różne rzeczy, również bardzo trudne, również w tym roku.
a jednak mówię, że życie nie znosi próżni, trzeba się cieszyć każdym dniem. Nawet jeżeli nasi bliscy jacyś odeszli, to trzeba się cieszyć tym, że oni byli, że żyją w naszych wspomnieniach, że są po prostu. Więc niech nikt nic nie mówi, że ja czegoś nie wiem, czegoś nie przeżyłem. A może uda nam się przeżyć coś naprawdę wyjątkowo ekscytującego. To jest nie do wiary. Znam tą historię, bo ta akurat pani pracownica w zoo, zdaje się, że jak dobrze pamiętam, wychowywała od małego tego małego lewka. A zresztą na YouTubie możecie znaleźć masę takich przypadków, kiedy ludzie wychowują jakieś zwierzęta od małego, gepardy, lwy, jakieś inne, i te lwy po wielu latach potrafią rozpoznać tygrysy, cieszyć się po prostu bytnością tego po prostu człowieka. I tu znowu warto zadać sobie pytanie, a kim my jesteśmy? Kim jest człowiek? Czym jest ludzkie życie? Po co żyjemy? Jaki jest cel naszego życia? Po co przyszliśmy na ten świat, na tą planetę, na Ziemię, na planetę materii? I czy tylko jesteśmy ciałem, często pięknym, często według niektórych kryteriów mniej pięknym? I tak jak mówił tutaj profesor Włodzimierz Sedlak, wspaniała postać, między dwoma krańcami, mitem i naukowym poznaniem, zamknięta jest prawda o człowieku. Bo naukowe poznania, no to więc ciało, komórki, atomy, to, tamto, przepływy krwi, bicie serca, ilość pulsów, ilość oddechów, płucka, wiecie, wszystkie podroby w nas i tak dalej, i tak dalej. A mit, dusza, duch, istnienie, narodziny, śmierć, brak dalszego istnienia, czy też dalsze istnienie w innej postaci, mity, zgadza się? I tutaj, jeżeli mówimy też o tym, jacy jesteśmy, to jak zwykle u mnie mówimy również o zdrowiu. A więc jeżeli żyjemy, to jacy powinniśmy być, jaki powinien być stan naszego zdrowia, tak się ogólnie mówi. Bo tak prawdę mówiąc, jeżeli mówimy, życzę ci dobrego zdrowia. Zaraz, czy zdrowie może być dobre lub złe? Życzę ci zdrowia, tak? A więc w takim razie mamy być zdrowi. Czasami oczywiście chorujemy, czasami nie domagamy, są tego po prostu przyczyny, ale tutaj od razu i doskonale już wiecie, ja nie muszę wam tego tłumaczyć, że jedynie kompleksowe podejście do pacjenta, a więc do człowieka, który cierpi, który choruje, gwarantuje sukces zabiegów leczniczych i jego powrót do pełnego zdrowia psychofizycznego. I teraz trzeba, jeżeli mówimy takie kompleksowe podejście, to trzeba uzmysłowić sobie, że suma części nie stanowi jeszcze całości. Bo jeżeli podzielimy człowieka i później poskładamy, dobrze, jedna głowa, dwoje oczu, dwoje uszu, jedne usta, nos, jeden z dwiema dziurkami, dwie kończynki górne, dwie dolne, o innych częściach ciała nie wspomnę, tak pozlepiamy to wszystko, na superglue połączymy. Czy to jest już wszystko? I jak mówi no, słynny zresztą pisarz francuski Antoine de Saint-Exupéry, lotnik zresztą, pilot, zginął w czasie II wojny światowej, jest w każdym bycie coś, co nie da się wytłumaczyć materiałem, z jakiego został zrobiony. Organizm nasz jest czymś zupełnie innym niż tylko sumą komórek, życiem. A wszystko, co dzieje się na poziomie komórki, wyznacza i decyduje o naszym zdrowiu, chorobie. I tutaj powinniśmy oczywiście mówić o teorii Maxwella Maltza, mind, brain, inaczej body, soul, czyli teoria o psychocybernetycznej naturze człowieka. Mówimy o trójjedności. I prawdziwa siła, prawdziwa moc tkwi w jedności, dlatego nie rozdzielajmy siebie, nie rozdzielaj siebie na trzy odrębne istoty, cielesną, intelektualną, duchową. To wszystko razem jest połączone i lepiej zawczasu, świadomie i z absolutną, świadomą miłością należy zadbać o potrzeby i swojego ciała,
i umysłu, i ducha. Nie chodzi o to, że ja w tej chwili wymieniam na pierwszym miejscu ciało, a później umysł, duch. To nie dzielę na punkt pierwszy, na punkt drugi, na miejsca na podium. Wszystko jest razem bardzo ważne. Po co świadomie zadbać o potrzeby swego ciała, umysłu i ducha? Dlatego, by uniknąć z jego strony przykrych niespodzianek. Z tej całości, z tego bytu, bo cały czas myślimy raczej o własnym ciele, a mówimy o bycie, który składa się z ciała, z ducha, z umysłu. I jak mówi pani Barbara Marciniak, amerykańska pisarka, między innymi świetną książkę napisała Ziemia zwiastunów świtu o Plejadianach, człowiek jest istotą fizyczną, umysłową, uczuciową i duchową, połączoną przez świetlne ciało, które wydziela energię i spaja go z nieskończonym łańcuchem świetlnych istot, innych bytów, z naszymi siostrami, z naszymi braćmi. I jak też mówił Edward Casey, tak zwany śpiący prorok, słynny amerykański uzdrowiciel i medium, żyjący w pierwszej połowie XX wieku, a najważniejsze, abyś utrzymywał te ciała, te wszystkie trzy ciała w zgodzie, aby czasem jedno działało w jednym kierunku, a drugie w innym. Postępuj słusznie fizycznie, mentalnie i duchowo, a osiągniesz to, co najlepsze. I zgadzam się akurat z Edgarem Casey. Tak jak powiedziałem wcześniej, przeżyłem dużo już w swoim życiu. Zamierzam przeżyć oczywiście jeszcze więcej, jeżeli niebiosa pozwolą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się ta lampeczka po prostu zgaśnie. To nie jest istotne w tej chwili. I fundamentem równowagi, warunkującej zachowanie zdrowia, ale mówię zdrowia, to nie zdrowie tylko cielesne, bo nie ma zdrowia cielesnego od zdrowia psychicznego, od zdrowia duchowego. Nie ma. Trójjedność, ciało, umysł, duch. Więc warunkiem tego całościowego zachowania zdrowia jest utrzymywanie pierwiastka duchowego. Powinniśmy więc rozwijać i pielęgnować sferę pozytywnych uczuć. Powinniśmy być pełni współczucia, współodczuwania, empatii i miłości. Rozszerzyłem troszeczkę cytat z 14 Dalaj Lamy. Dlatego nauczmy się lubić siebie, lubić innych. Powinniśmy nauczyć się także wiary we własną wyjątkowość. Trzeba zacząć jednak od zmiany myślenia, przede wszystkim o nas samych. Słuchajcie, podzielę się tutaj taką moją refleksją. W ostatnim chyba roku mojej pracy w szkole, akurat podstawowej, gdzie wcześniej uczyłem fizyki, później przyszła reforma, przestałem być dyrektorem, zrezygnowałem z tego, bo nie chciałem tej reformy w ogóle wdrażać, bo jej kompletnie nie czułem, nieważne, to było wiele lat temu. No i powiedzmy prowadziłem jako tak zwany zwykły nauczyciel lekcje, już nie było fizyki, nie było godzin do tej fizyki, więc miałem kilkanaście godzin pracy techniki, uczyłem dzieci między innymi robić kanapki, przeszywać guziki. No to była męczarnia dla mnie, nie ukrywam, ale też to polubiłem, bo trzeba było to polubić. Między innymi uczyłem dzieci, jak one mają polubić siebie. Kiedyś kazałem przynieść im na lekcję lusterka. No widzicie, jakie przyniosły lusterka. Powiedziałem im, teraz popatrzcie na siebie. Oczywiście najpierw pojawiły się jakieś małpe miny i tak dalej, bo to je śmieszyło, jakby pierwszy raz zobaczyły lusterka. To była normalna sprawa, 6. klasa. I teraz kazałem im obrócić się, mówię, a teraz zobaczcie na swoje koleżanki i kolegów. Czy istnieje taki drugi ktoś jak wy w tej klasie? Okazało się oczywiste, że nie. Więc powiedziałem, mówię, zobaczcie, jesteście jedyni w całym kosmosie, w całej przestrzeni, jedyni, co daleko będziemy do przestrzeni, na kuli ziemskiej. W tej klasie nie ma takiej osoby jak wy. Jesteście jedyni, niepowtarzalni. Gdyby było dwóch bliźniaków, to nawet różniliby się pewnie ilością włosów i jakimiś dodatkowymi cechami. A więc dlatego polubcie siebie. I wiecie, od czego zaczynałem to uczenie ich lubić siebie? Mówię, dobra, pytanie, a czy ty lubisz siebie, Jarku? O, Jarku mi się powiedziało, fajnie. O, ten akurat Jarek pewnie słynny, to chyba bardzo nie lubi siebie. Ale też mniejsza z tym, to taki mały trend.
A więc czy lubisz siebie? Jak to lubi siebie? Nigdy tym uczniom nie zadano pytania, czy oni lubią siebie. Więc czy lubisz siebie? Inne osoby też nie umiały odpowiedzieć. To było zaskakujące dla nich. Więc ja mówię, dobrze, a teraz popatrzcie na siebie w lusterku, uśmiechnijcie się tak sympatycznie do siebie. A nawet jeżeli robicie małpie miny głupie, tak zwane małpie miny, to przecież jest to fajne, cieszymy się, ja się śmieję, że wy robicie te same miny. I teraz popatrzcie do lusterka na siebie i powiedzcie, wymieniając swoje imię, Dorotko, Marysiu, Zenku, Kaziu, Staszku i tak dalej, Jorku, lubię ciebie, patrząc w lusterko, lubię ciebie, lubię siebie, lubię siebie. I wiecie co? Zaczęło się coś takiego, że na początku tak nieśmiało te dzieciaki tak zaczęły tak, no pan kazał, tak lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie. Później, słuchajcie, to był nieprawdopodobny, mentalny, że tak powiem, taki, nie powiem wrzask, bo to nie był wrzask, ale taki po prostu grom klasowy, 30 paru uczniów, którzy akurat miałem lekcje w takim pomieszczeniach piwniczych troszeczkę i wydobywający się głos. Lubię siebie. Uśmiechy, takie banany od ucha do ucha. Te dzieciaki zobaczyły, że warto lubić siebie. To było dla mnie też niesłychane przeżycie, niesamowita radość, niesamowity dar od tych dzieci po prostu otrzymałem. Ale wracamy do tematu, chociaż cały czas jesteśmy w tym samym temacie. Więc drogą do zdrowia fizycznego jest wyleczenie psychiki. Z tą psychiką, z tym naszym umysłem mamy problemy, ponieważ dlaczego wyleczenie psychiki? Ponieważ wszystkie choroby są psychosomatyczne. Soma ciało, psychę, wiadomo co to jest psychę, umysł. I o zdrowiu człowieka decyduje harmonia wszystkich jego składników. I jest to typowe, holistyczne ujęcie człowieka, lecz ducha, ciało i umysł jednocześnie. Nie da się wyleczyć ciężkiej choroby raka, a pytanie, dlaczego nabawiliśmy się raka? Oczywiście są różnego rodzaju przyczyny materialne, więc zanieczyszczony pokarm, jedzenie, woda, to, tamto, siamto, ale jest przede wszystkim masa obciążeń, masa paradygmatów, masa schematów, które nas obciążają. I to jest podstawowa przyczyna naszych chorób. Jak mówił świętej pamięci wspaniały lekarz, profesor Julian Aleksandrowicz, źródłem współczesnych chorób cywilizacyjnych jest kryzys ekologiczny, czyli to zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody itd., wyzwolony i sprzężony zwrotnie z kryzysem etycznym, bo jacy jesteśmy w stosunku do siebie. Jeden chętnie utopiłby drugiego w łyżce wody, jak to się nieraz mówi. A więc mamy tutaj do czynienia z kryzysem etycznym. Jak jest przygotowywane jedzenie, bo nie mówię żywność, wiecie o czym mówię, co robimy z wodą, co robimy w ogóle z naszą planetą, mamy kryzys etyczny. I dlatego źródłem powrotu do zdrowia, wszechobecnego takiego zdrowia całościowego, może stać się tak zwana głęboka ekologia, czyli indywidualny wewnętrzny rozwój, którego początkiem powinna stać się wewnętrzna przemiana każdego z nas, spowodowana zmianą przekonań i sposobu myślenia. Myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi, doskonale czujecie to, co chcę wam w tej chwili przekazać. Często się zastrzegam w moich audycjach, że w gruncie rzeczy nie mówię nic nowego, o czym byście nie wiedzieli, kochani, bo wy to wiecie. Ja jedynie ewentualnie spinam to w jakieś takie ramy, układam w zdania i daję po prostu, przekazuję w takim skrócie to wszystko, co już doskonale wiecie, z czym spotykacie się w życiu, co jest sensem naszego po prostu życia. A więc wewnętrzny ład i harmonia, wewnętrzna nasza harmonia, taki stan równowagi jest warunkami wszelkiego powodzenia. Cokolwiek byśmy nie robili, za cokolwiek byśmy się nie wzięli. Natomiast podstawowe warunki wewnętrznego ładu i tej harmonii to jest pozytywne myślenie,
Lubienie siebie i wybaczanie sobie. A ja to sobie tego nie wybaczę, jak ja mogłem tak zrobić, czy coś w tym rodzaju. A kim ty jesteś, że sobie nie wybaczysz? Bóg ci wybacza. Wybacza, naprawdę. Chociaż konsekwencje będziemy musieli podnieść, tak jakby ponieść, a tak jakby zobaczyć, co myśmy tak do końca, czyli zrobili. Więc to nie jest kara. To najwyżej sami będziemy chcieli to jakby odpracować, odpokutować. Jest powiedziane chociażby w Biblii, choćby twoje grzechy były jak szkarłat czerwone, jak śnieg wybieleją. To jest jak z rodzicem, który wie, że ten smarkacz zrobił głupstwo, potłukł naczynie jakieś. Możecie powiedzieć, no dobrze, ale on zamordował człowieka, nie potłukł naczynie. W sensie takim całościowym, kosmicznym, to jest zły czyn, bardzo zły czyn, zabicie człowieka, czy jakiś inny drański, łajdacki czyn. Natomiast gdyby ten człowiek miał do końca pełną świadomość tego, co zrobił, co chciał wcześniej zrobić, to by tego nie zrobił. A więc to są działania nieświadomościowe. Ja wiem, że się czasami mogę narazić na różne inne, powiedzmy, jakieś osądy, opinie, no właśnie osądy. Proszę, przyjmijcie to ze spokojem, bo nie zawsze mnie też jest łatwo zaakceptować pewne rzeczy. To nie jest tak, że coś nie będzie, że będzie coś wszystko darowane. Chodzi o to, żeby wybaczać, ale się nie mścić. To jest zupełnie co innego. Może kiedyś na ten temat jeszcze porozmawiamy. A więc wybaczać sobie i innym. Panie, a ile razy mam wybaczać? Czy 7? Piotr do Jezusa. Jezusowi zadał takie pytanie. 77. Aha, 77, to już jest 76, wybaczyłem, to 77 też wybaczę komuś, a później już nie muszę wybaczać. Nie mamy często takiego myślenia? To oczywiście u Jezusa to była metafora. Zawsze wybaczaj, sobie wybaczaj. Więc niezbędna jest tabletka, jak widzicie, tabletka witaminy PMS, ja to nazywam. PMS, przebaczenie, miłość, samoakceptacja. Należy więc zacząć zażywać tę witaminę. Taki suplement bardzo fajny. Wymaga to jednak zupełnie innego spojrzenia na siebie i otaczający nas świat. Trochę ze spokojem, z takim przymrużeniem oka. Nie ma co się zapalać. Ja sam jestem, słuchajcie, emocjonistą. Wkurza mnie czasami wiele rzeczy, ale później zadaję sobie pytanie, ale po co ja się wkurzam? Przecież to nie ma sensu. Tym bardziej, że jeżeli chcemy zmienić coś w naszym życiu, to musimy zmienić coś w naszym życiu. Tymczasem najczęściej spotykamy taki paradygmat w postaci postawosklerozy. Dla przykładu, jednym przykładem takiej postawy o sklerozy jest na przykład wierzący w niemoc pesymiści, czarnowidze i tak zwani realiści, czyli ukryci pesymiści. No ale pomyśl realnie, to nie ma szansy na powodzenie. Ale pomyśl realnie, ty się do tego nie nadajesz. Ale pomyśl realnie, to nie wyjdzie. To się nie da rady, nie masz możliwości, nie masz pieniędzy, nie masz zdolności, nie masz to, nie masz tamto, siamto, wamto i tak dalej. Nie, to jest nierealne, żeby to małe dziecko, które już ma roczek, żeby dało radę chodzić, ono jeszcze za małe jest, a dziecko o tym nie wie i tyle. Jest tygrys, który czai się na antylopę i trzeba wytłumaczyć temu tygrysowi, tygrys, ty się przestań zastanawiać nad tym atakiem. Nie dogonisz tej antylopy, bo ona jest zbyt szybka. A tygrys się nie zastanawia, tylko po prostu poluje. Skuteczność ataków tygrysa to jest 1 do 17, czyli na 17 skradań ataków 1 się kończy. I to wystarczy. W stadzie lwów jest inaczej. 1 do 4. Na 4 ataki łącznie 1 się udaje. Dlaczego? Bo lwy polują stadnie. Im jest łatwiej. A więc można. I drugi przykład postawosklerozy to są więźniowie nadziei. Oni są w niewoli paradygmatu i jakichś idealnych warunków do życia, pracy, wypoczynku, czyli więźniowie paradygmatu niedoboru. O co tu chodzi? Ano wiesz, jak już skończę uczelnię, to. Ale nie, jeszcze nie zacznę. Wiesz, jeszcze muszę zrobić drugi kierunek studiów.
skończyła ten drugi kierunek. Nie, wiesz co, jeszcze muszę podjąć do studia zaoczne, to wtedy dopiero będę przygotowany. Wiesz co, dopiero jak pójdę na emeryturę, będę na emeryturze, pójdę na emeryturę, to się zajmę tym swoim rozwojem, czytaniem książek. A więc paradygmat niedoboru. Nie mam czasu odpowiedniego, nie mam wykształcenia odpowiedniego, nie mam pieniędzy odpowiednich, nie mam warunków odpowiednich, nie mam ludzi wokół siebie odpowiednich, nie mam tego, nie mam siamtego, nie mam wamtego, ale wiesz, nie mam teraz pieniędzy, żeby jakieś suple kupić. A kiedy będziesz miał? Nigdy. Nigdy nie będziesz miał, człowieku. Nie będziesz miał tego, nie będziesz miał tamtego, bo nie masz w głowie poukładanych myśli o sobie samym. I tutaj, kochani, prośba, ewentualnie sugestia, żebyście zajrzeli do dwóch moich audycji dotyczących kreacji. Jeżeli nie mamy mentalności w sobie, że mam wszystko, jako dziecko absolutu, to znaczy, że nie mam nic, jestem zdany na sam siebie, nie mam nic, jestem do niczego i takie biadolenia mogą po prostu być. Przy okazji, jeżeli zwracamy uwagę komuś, człowiekowi z pełną miłością, życzliwością, że słuchaj stary, zmień myślenie, on zaczyna nam tutaj bajki jakieś opowiadać i się broni rękami, nogami, to trzeba go zostawić. Bo nie naprawicie go na siłę, musi swoje widocznie przeżyć. Inaczej wy się utopicie, bo będzie kwękał, stękał, będzie takim wampirem energetycznym, będzie z was całą energię, wysysał dosłownie. Toksyna, a nie człowiek. I sprawa załatwiona. I więc podstawą dobrego zdrowia, jeszcze raz powtarzam, całościowego zdrowia, fizycznego, mentalnego, tego duchowego i tak dalej, jest profilaktyka, zapobieganie chorobom. I tu nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o profilaktykę dotyczącą tylko ciała. Ducha również, umysłu również. Ale w tym jednak celu każdy powinien zdobyć chociażby minimum informacji na temat swojego organizmu i procesów, jakie w nim się toczą. Chociażby tego, jak nasze myślenie wpływa na funkcjonowanie naszego ciała. Przepraszam, jak to nasze czarnowictwo potrafi wpłynąć źle na funkcjonowanie naszego ciała. A wiesz, bo mnie się nic nie udaje, a wiesz, jak jestem chory i popadasz w chorobę, stwarzasz tą chorobę. Mówiłem o tym w tych moich dwóch audycjach na temat kreacji. I nasz podstawowy obowiązek w życiu to być po prostu zdrowym. I nie chcę słyszeć, słuchajcie, kochani, w komentarzach, a łatwo to panu mówić. Pewnie, że łatwo. No, bardzo łatwo. Tak jak bardzo łatwo nagrywać mi jest tę audycję. Więc, kochani, czy zdajemy sobie sprawę z faktu, że w wielu sytuacjach życiowych to my sami dla siebie możemy być lekarzami, doradcami, lekarzami nie tylko leczącymi nasze ciała, ale ducha, lekarzami naszych dusz. Tylko trzeba zdobyć minimum informacji, nie tylko na temat funkcjonowania naszego ciała, ale na temat funkcjonowania psychiki, w ogóle umysłu, tych wszystkich spraw duchowych. I jedyne naprawdę skuteczne lekarstwo to jest zdrowy styl życia, który oddziałuje na wszystkie sfery naszego organizmu. To jest jak najmniej stresu, dużo relaksu. Nieważne, co przeżywasz, ważne, jak to robisz. Wypoczynek na świeżym powietrzu, czysta woda, zdrowe jedzenie, dobre związki z ludźmi i nie tylko z ludźmi, ruch wszechobecny. Na temat ruchu też nakręcimy sobie pełną audycję. I pytanie, czy to jest radość życia, lenistwa i fizyczna gnuśność? No, zmęczyło mnie to leniuchowanie, chyba sobie odpocznę. Dalej, wspinanie się po szczeblach kariery, korpo, jakieś inne, wszystko jest zrozumiałe. Chcemy lepiej zarabiać, chcemy lepiej żyć, ale to jest, jeżeli tu już jest pogoń i zaniedbuje się siebie, najbliższych, to zdrowi nie będziemy, bo zaczyna szwankować nam coś w duchu. I to przerodzi się później na ciało. To jest spędzanie całego dnia w zamkniętych przemieszczeniach, przy kąpie, to jest smog elektromagnetyczny, to jest bierna konsumpcja i fatalna dieta, czyli sposób odżywiania się.
To jest stres z powodu nieudanego życia, to używki wszelkiego rodzaju, to jest pogoń za pieniądzem za wszelką cenę. Pieniądze nie są złe, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pieniądze są super. Fenicjanie podobno wymyślili pieniądze. A kto im to podpowiedział? Pieniądz to jest tylko środek wymiany energetycznej. I to wszystko narzędzie. I gonimy za wszelką cenę. A może nie powinniśmy gonić, one same powinny do nas przyjść. Ale obrazoburczo, co? Ktoś mógłby teraz mnie zapytać, a to już pan też jest jakimś milionerem czy miliarderem? Jeszcze nie, ale ja nie potrzebuję miliardów. Kiedyś otrzymałem takie przesłanie. Janusz, a pieniędzy tylko tyle, aby na tę chwilę. A pieniędzy tylko tyle, aby na tę chwilę. Ja mówię, Boże, ale dlaczego? Dlaczego nie mogę mieć na koncie? Po to, żebyś uwierzył, że wszystkie twoje potrzeby są zaspokajane. Wtedy, kiedy trzeba będzie, to dostaniesz pieniądze. I wiecie, że tak się ciągle działo? Już zastanawiałem się, Boże, bo trzeba na coś tam po prostu pieniądze i nagle chlas, one są. Nie musiałem mieć w sezamie stezauryzowane, odłożone na kubkach, jak trzeba będzie, to już sięgnę z tej kubki. Nie, bo one są, we wszechświecie one są. Na mojej kubce odłożone, nie ma problemu. No właśnie, teraz pytanie, czy to jest radość życia, te wszystkie stany, o których pokazałem, ale to jest tylko efekt postępującej ewolucji. No tak to jest. No właśnie znowu pozycja nawet podobna. A jednak należy cieszyć się, kochani, życiem. Przecież warto oglądać wszelkie wspaniałości świata. Wziąć w dłoń kwiat i przyglądać się, jak on jest zbudowany. Na te pręciki, na te płatki, jak one są piękne. Na zachodzące słońce, na wschodzące słońce, na burze z piorunami, na rozgwieżdżone niebo. I wiele jest cudów, kochani, na ziemi, ale największym cudem świata jesteśmy my, jesteś ty. Jesteś arcydziełem natury. Mówię teraz bezpośrednio do każdego z was indywidualnie. Nie ma takiego drugiego człowieka jak ty. W całym kosmosie chyba, że jakieś klony fruwają gdzieś tam na innych planetach. Weźmy pod uwagę nasz organizm. Ocenia się, że zbudowany jest z 70 do 100 bilionów komórek, chociaż ostatnio czytałem wypowiedź doktora nauk medycznych Mirosława Masteja, znam akurat tego lekarza, dużo pisze na temat zakwaszenia między innymi. On mówi, że nie, wyliczono dokładnie jest 37 bilionów komórek. Czy to prawda? Nie wiem. Mniejsza z tym. I jesteśmy tak zdrowi, jak zdrowa jest nasza pojedyncza komórka. Zdrowie komórki zależy z kolei od jej sprawności, od tego, w jaki sposób funkcjonuje. Między innymi jej błona komórkowa, mózg komórki. Na stan każdej z tych, uznajmy, 70 do 100 bilionów komórek ma kolosalny wpływ stan naszych wszelkich uczuć, emocji. Ważne jest więc utrzymywanie całego naszego organizmu w stanie równowagi. Wyobraźcie sobie, co się z wami dzieje, jeżeli otrzymujecie jakąś straszną wiadomość, straszliwą. Co się dzieje na brzuchu, co się dzieje w sercu, czyli jest brzuszny mózg, sercowy mózg, one reagują. Dopiero ta bania myśli, dopiero później myśli, a co się stało, jak i tak dalej. Najpierw reagujemy. Możemy po prostu w wyniku tej jakiejś strasznej wiadomości rozwolnienia dosłownie dostać. Można dostać zawału serca. I drugi przykład, kiedy otrzymujemy jakąś cudowną, wspaniałą wiadomość. Dziecko nam się urodziło, ukochane, oczekiwane. Dziewczyna, którą kocham do szaleństwa, okazało się, że też mnie kocha i tak dalej. Motylki w brzuchu trzepią, to serce się wyrywa, no chemia nieprawdopodobna. Jak to na nas działa? Jaką mamy wówczas chęć do życia? Jak poszliśmy na koncert i gra nasza ulubiona kapela albo po prostu orkiestra symfoniczna, to co uwielbiamy, jak my się czujemy? Ja akurat nieraz na wykładach mam takie uczucie, że jest sprzężenie zwrotne, taki feedback z tymi, którzy słuchają mnie i oglądają i jest takie sprzężenie zwrotne i wiecie co, mam wrażenie, że u ramion po prostu skrzydła mi urastają, bo czuję to,
ja daję im energię, a oni mi dają tą energię. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest taka emocja, a kiedyś występowałem kilka razy przed praktycznie 2000 ludzi. To jest, po prostu się fruwa. Naprawdę. I okazuje się, tutaj posłużę się znowu cytatem z Antoine'a de Saint-Exupéry, im bliżej jesteśmy natury, tym rzadziej popadamy w konflikt z przyrodą. Im odeszliśmy dalej, tym szybciej będziemy musieli zawrócić po to, aby nie tylko mieć, lecz być. A ten kontakt z naturą to jest oddech, to jest przytulenie się do drzewa, to jest wyjście na spacer do lasu, to jest zanurzenie stóp w wodzie, to jest pobrodzenie po mokrej trawie po deszczu. Najprostszy z kontaktów. To jest spojrzenie na swego kota, to jest przytulenie tego kota, pogłaskanie go. To jest przytulenie swojego ukochanego, swojej ukochanej, naszych dzieci i tak dalej. A więc organizm ma być w równowadze. Każdy przypadek braku równowagi, czy to ciała, czy to umysłu i ducha, jest przyczyną fizycznego, psychicznego bólu, czyli choroby. Powstaje choroba. Najpierw na planie duchowym, aż dojdzie do ciała, do somy, czyli do planu materialnego. I ma wszystko być, słuchajcie, w równowadze. Równowaga, czyli ekwilibrium. Tak jak w medycynie chińskiej, równowaga 5 żywiołów. Jeśli nie pozostajesz w harmonii z naturą, wówczas twój organizm jest pozbawiony równowagi. To są zasady medycyny właśnie chińskiej. A więc jedzenie, nawyki żywieniowe, mówię tutaj jedzenie, a nie pokarm, posiłek. Wiecie dlaczego? Środowisko to nie są jedyne nasze grzechy powodujące choroby. Chore myśli to chorzy ludzie. Jak mówił Johann Wolfgang Goethe, wspaniały poeta niemiecki, co w sobie żywimy, to rośnie. Takie jest prawo natury. A więc dobre zdrowie jest przede wszystkim następstwem pozytywnego nastawienia do siebie i do życia. Oczywiście ktoś może tutaj zacząć mówić, a co jeżeli dziecko roczne nagle jeszcze nic nie nagrzeszyło, jeszcze nie ma tej psychiki rozwiniętej, umarło i tak dalej. Ja nie wchodzę aż tak głęboko w te tematy. To są jeszcze dodatkowe pewne przyczyny związane z rodzicami. To są bardzo trudne rzeczy, które też staram się zrozumieć. Ale my mówimy o pewnej ogóle, o pewnej regule. A więc mamy być nastawieni optymistycznie do wielu rzeczy, a co nas zabija, co nas niszczy? Może pozytywne nastawienie, ale inaczej nastawienie pozytywne. Ciągle jakiś strach, ciągle jest, tym bardziej jest nienawiść, karmimy i tak dalej, i tak dalej. A strach i nienawiść są naszymi największymi wrogami. Wrogami zdrowia i żywotności naszej. A więc gdzieś szukamy wrogów, oczywiście chodzimy i tak dalej, i tak dalej. Też miałem różne historie związane z tym. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby przyjąć postawę w miarę możliwości, a można to osiągnąć, całkowitego odprężenia w stosunku do wszystkiego tego, co nas otacza. Może w ten sposób idź na basen i wyjdź do lasu, ćwicz jogę, jakieś inne zrób ćwiczenia. Bo żaden lekarz nie przypisze nam pigułki na wewnętrzny spokój, bo prawdziwy spokój umysłu pochodzi z naszego wysiłku nad prawdziwym skupieniem się nad sobą samym. Ja wiem, że ktoś powie, że być może tutaj widzicie, narzekacz ze mnie wychodzi. Odrobinę pesymizmu jest, że nie wszyscy to może zrozumieją, niektórzy zaczną, a łatwo to znowu panu powiedzieć i tak dalej. Bardzo łatwo. Widzicie, jak łatwo mi te słowa wylatują, bardzo łatwo. Oczywiste. To więc zamykam temat. Więc nikt jeszcze nie wymyślił leku na stres. Wiele zależy więc od nas samych, ponieważ mówię to wielokrotnie, piszę o tym w moich książkach. Nie jest najważniejsze to, co przeżywamy, ale jak przeżywamy. Naprawdę. Nie mówię tego, myślę, że wiecie, myślę, że czujecie. Nie mówię tego sobie tak książkowym jakimś tekstem, bo pewnych rzeczy nie przeżyłem. Przeżyłem bardzo dużo różnego cierpienia, różne traumy. I chwała Bogu, że zachowałem radość życia. I mogę się dzielić z wami, z innymi.
A więc przyszedł czas na przeprogramowanie naszej świadomości, na miłość, na radość, na dobro, na współczucie, ale nie litość. To jest najgorsze uczucie, litość, które nas też niszczy. Czyli na najlepsze z pozytywnych odczuć. I ja tego się nauczyłem, nadal się tego w zasadzie uczę, nie powiem, że się nie do końca nauczyłem, że miłość jest drogą do poznania najpiękniejszych wibracji wszechświata. Miłość. Taka uniwersalne takie uczucie. Słuchajcie, to jest szalenie trudno zdefiniować, co to jest. Kiedyś profesor Heller, Michał Heller, ksiądz profesor, świetny w ogóle gość, specjalista kosmogonii, powiedział, że miłość jest tym, kim ty jesteś. To jest miłość. I tu chodzi o to, żeby wyrzucić w końcu z nas nasze lęki, nasze poczucie winy, nasz strach, ponieważ wibracje takich stanów są wybitnie negatywne, są czarne. Zastąpmy je śmiechem po prostu radości. Nawet łzami radości. Śmiejmy się tak, żebyśmy płakali z radości. Więc, bo śmiech to zdrowie. Jest nawet gelotologia, czyli terapia śmiechem. Warto byłoby więc pamiętać o śmiechu i uśmiechu na co dzień. Zawsze i wszędzie wprowadzajmy w każdy dzień swojego życia zabawę, radość, śmiech, miłość, anegdoty, jakieś dowcipy, jakieś śmiechy, chichy, ironię, autoironię, ale chodzi o to, żeby nie to było niezłośliwe w stosunku do ludzi. Że to było ciepłe, zabawne. Śmiejmy się samych siebie. Może warto stać się na powrót dzieckiem. Przypomina mi się taka historia sprzed 2000 lat. Pewien gostek, wykształcony, znany, pyta innego. Takiego się zjawił, jakiś, gdzieś tam długo go nie było. Przepraszam od razu tych, którym mogę naruszyć ich uczucia pewne. To jest moja audycja. A więc do tych gostków, dalej więc nic nie powiem. Mówi, ten mądry gostek, który się zjawił po iluś tam latach w swojej krainie, mówi: słuchaj, Nikodemie, dopóki nie dopóki się na powrót nie staniesz dzieckiem, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Przepraszam, dopóki nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. A ten doświadczony, mądry, szanowany mówi: panie, to jak to? Mam wejść do łona matki swojej? Tym bardziej, że moja matka już nie żyje. No nic nie zrozumiał. I mnie się budzi taka refleksja, oczywiście bardzo ironicznie, ze śmiechem: oj Nikodemie, jakiś z ciebie palant, kompletnie nic nie zrozumiałeś. Oczywiście mowa o Jezusie, o Nikodemie, bardzo uczonym mężu. I faktycznie Nikodem niczego nie zrozumiał. Brał wszystko dosłownie, a Jezus mówił pewne metaforycznie. Mamy się zmienić. Może warto stać się na powrót dzieckiem, które nie wierzy, że w coś jest niemożliwe, że coś mu nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. A więc czasami, wiecie, słuchajcie, z tych naszych różnych sytuacji życiowych, z tego, co sami sobie potrafimy zrobić, jakąś głupotę, czasami koń by się uśmiał. Hipopotam również się śmieje. O, przepraszam, tu będzie hipopotam. Przepraszam, to jest ten hipopotam. Właściwy hipopotam. I teraz, biorąc pod uwagę tak naukowo, co robi śmiech z naszym ciałem, z naszym organizmem, przede wszystkim jest niezastąpiony masażystą narządów wewnętrznych. Przecież jak się śmiejemy, tak szczerze, to wszystko tu na brzuchu się trzęsie. A przy okazji, jak się długo śmiejemy, to następnego dnia aż mamy zakwasy, bo te mięśnie się spinają, pracują. I to powoduje wzrost poziomu hormonów wydzielanych przez trzustkę, tarczycę, gruczoły płciowe, nadnercza, a to sprzyja wzrostowi mocy układu odpornościowego. Śmiech poprawia funkcjonowanie śródbłonka, czyli tkanki wyścielającej naczynia krwionośne, dzięki czemu zostaje przyspieszony przepływ krwi, jest mniej płytek miażdżycowych, które się osadzają na ściankach naczyń krwionośnych, jest zwiększone dokrwienie, jest zwiększone dotlenienie, czyli stopień utlenowania krwi, czyli zapatrzenia krwi w tlen rośnie. Dalej, poprawia się praca wątroby, mózgu, śledziony, trzustki, jelit, praca serca, płuc, zwiększa się na przykład ich objętość, a więc polepsza wentylacja.
Tak mówiłem, poprawia dotlenienie organizmu, jego oczyszczanie i otruwanie. Poprawia się krążenie krwi i oczyszczanie zatruwających organizm składników. Śmiech powoduje rozluźnienie, odprężenie, ustąpienie wewnętrznego napięcia, zdenerwowanie. Powoduje wzrost energii życiowej organizmu. Na skutek wzrostu, i to dającego się zmierzyć, ładunku elektrycznego całego ciała i na poszczególnych komórkach jest tak zwana elektrostaza, czyli wtedy komórka jest zdrowa, czyli kiedy na jej błonie komórkowej panuje napięcie 70 do 90 mV. I odwrotnie, doznania nieprzyjemne powodują spadek energii życiowej. Zwróćcie uwagę, na przykład w pracy ktoś na was krzyczy, szef, macie wrednego, mobbing jest, to co, kurczycie się dosłownie ze strachu. To jest taka postawa. Natomiast luz, spokój, szef pochwalił, dziewczyny dostały kwiatki, na przykład podziękowaniach, panowie, umawiamy się za tydzień, załoga, spotykamy się, kurka wodna, świętujemy sukcesy wasze, bo bez was nic by nie było, nie byłoby naszej firmy. Wszyscy akurat doceniam was, naprawdę jesteście zebeściałe. Panowie, kurczę, prostują się, klasy do przodu, panie również i tak dalej. To jest zupełnie co innego. Pochwalmy dziecko. Jak wówczas się będzie czuło? Nawet jeżeli mamy przyganić, miałem z tego typu przypadkami do czynienia, to mówiłem, słuch, wiesz co, szlak mnie trafia. Jesteś tak świetnym uczniem, a tu skopałeś temat. Dlaczego? Co się stało? Przecież jesteś zdolny do tego, żeby umawiamy się na poprawkę. Czy mam ci w jakiś sposób pomóc? Przecież ty jesteś naprawdę rewelacyjny. Co ty skopałeś? Dlaczego tak się stało? No i wtedy jakieś wyjaśnienia, jakieś, dobra, wierzę ci, na pewno się poprawisz, bo jesteś świetny, ja wierzę w ciebie. A więc przygana musi też być odpowiednia, tylko odpowiednio podana. A więc radość. W każdej sytuacji znajdujemy sobie pole do tego, żeby się cieszyć z czegokolwiek. Ze wszystkich naszych sukcesów. Tego jest od metra. Tylko się przepatrzcie. Ja też przepatrzam się. Dam takie powroty, znaczy oglądanie tego typu zdjęć daj mi wielką radochę. A więc ten wewnętrzny ład i harmonia są warunkami naszego zdrowia. Już na koniec. Wymaga to jednak od wielu z nas zupełnie innego spojrzenia na siebie, na otaczający nas świat. To nie chodzi o to, panie, co pan mówisz tam, kurczę, tu wojna, Ukraina, Rosja, tu coś tam jeszcze, tu coś, a może u nas będzie wojna? Może, nie wiem. Ale im więcej będziemy tak myśleć, że wojna, 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 to powiększamy obszar tego myślenia i to, co wysyłamy w przestrzeń, to się materializuje. To mówmy, pokój, pokój, sprawiedliwy pokój, cudowne życie, piękne życie, radość, cudownie jest. I koniec, kropka. Powiększajmy ten obszar. Nie można inaczej. Więc warto, aby ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie zmienili swego spojrzenia na świat, żeby zaczęli pozytywnie myśleć, zaczęli lubić, kochać siebie, zaczęli wybaczać sobie i innym. To są istotne elementy kompleksowego programu zdrowia, który warto wdrożyć we własnej rodzinie. I ja zapraszam was tutaj do działania. O, gdzieś się zjadło. Nic nie szkodzi. Kochani, to byłoby na dzisiaj tyle. Jeżeli ta audycja wam się spodobała, to zapraszam was do lajkowania, do komentowania, do dzielenia się jakimiś fajnymi rzeczami, bo nie chcę, żeby ktokolwiek zostawiał jakieś takie energie niedobre, niskowibracyjne, narzekliwe nazwę, tak, bo sądzę, że jednak wtłaczam w każdą moją audycję jednak dobre energie, pozytywne energie, niezależnie od tego, że są jakieś tam znaczniki, nowotwory, to, tamto, poradzimy sobie z tym, kochani. Tylko trzeba zmienić swój sposób myślenia. A więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do dzielenia się tą wiedzą dalej. Przesyłajcie linki, zapraszajcie na mój kanał. To mi dużo też pomaga. Jeżeli ktoś z was też złoży zamówienie, akurat ze strony, z mojego sklepu, zawsze podaję linki na różnego rodzaju, jedną chociażby książkę. To jest masa, przecież ogromna masa wiedzy. To wiecie już doskonale.
I to nieprzeciętnej wiedzy. Jeżeli chodzi o niektóre tematy, na przykład woda czy magnetostymulacja, w ogóle te sprawy właśnie związane z biomagnetyzmem, to jest jednym z nielicznych autorów w Europie i na świecie, który pisze na takie tematy. Nie chodzi o to, że jestem taki wielki, cudowny. Cudowny też jestem, oczywiście. Ale tylko chodzi o to, że po prostu no, jestem niszowym człowiekiem, który zajmuje się tą tematyką i zgłębił troszeczkę spraw. I teraz się mogę dzielić, więc jeżeli ktoś zamówi jakąś po prostu książkę, to też mi to pomaga. Bo widzę, bo to jest taki materialny wyraz, że jest wymiana, powiedzmy, energetyczna. Cóż, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze raz powtarzam, że się spodobało. A dlaczego miało się nie spodobać? Przecież to było świetne, pełne optymizmu, radości życia. Dobrze, zakończmy to uśmiechem już bez aktorstwa niepotrzebnego. W każdym bądź razie życzę Wam najlepszego, uśmiechu, słońca w serduchach, ciepła w serduchach, hołubienia tych najpiękniejszych uczuć w sobie, rozbudowujcie je, nieście, nieważne, że spotkacie jakichś czarnowidzów po drodze, to wyśmiejcie ich. Jeżeli macie szefa, uczyłem tego innych ludzi niejednokrotnie, bo czasami są różni szefowie w pracy. Ja mówię, co? No wiesz co, jak mam iść do niego na spotkanie, to mi się niedobrze robi. To wyobraź sobie, niech on sobie gada, a ty wyobraź sobie, to jest facet. Dobra. To wyobraź sobie, że ma opuszczone spodnie i ma głowę mrówki z takimi czułkami, tam nadaje i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie ja to mówię do tego gościa czy do tej kobiety, a ona zaczyna się śmiać. Mówi, właśnie, o to chodzi. Zawsze jest jakieś wyjście. Trzymajcie się, najlepszości dla Was. Zatrzymujemy już to nagranie. Jeszcze raz, do następnego nagrania. Popadki.